wszystkim, witam na moim kanale o elektromobilności. Tu Włodek, to jest Tesla Model 3 Long Range końca 2020 roku, faceliftowa, którą nazywam Mrija, nasz główny rodzinny samochód, prawie jedyny. I tu jedziemy z powrotem z Wiednia do Starogardu Gdańskiego i zapraszam Was do tej podróży razem ze mną. Można sobie zobaczyć, jak w grudniu, to jest dzisiaj 27 grudnia, także wesołych, pogodnych świąt, i jak to jest zimą jeździć Teslą, która już powiedzmy używana, dwuletnia, ma degradację, ma przebieg prawie 70 000 km, degradacja tam około 6%. No i jak to jest jeździć zimą? Przecież zimą jest źle. Ale ten samochód ma pompę ciepła. Na dodatek w Polsce za te 2 lata przybyło ładowarek szybkich i w tej podróży już jadę i korzystam głównie w Polsce z szybkich ładowarek Greenwaya, szybkich w sensie 140 kW. Nie jak kiedyś 50. Ja to 50 kW nie nazywam szybkimi. No i sobie jedziemy. To jest chyba nasza trzecia podróż tą drogą z Wiednia do Starogardu Gdańskiego. Także komu jest ciekawo, kto tą trasą jeździ, jakie są ładowarki, jak ładować taniej, jak ładować szybciej, to zapraszam do przeglądu. Tutaj mamy co? Mamy nawigację Tesla ustawioną na nasz pierwszy supercharger po drodze, który to będzie Olomouc za prawie pół godziny. W Czechach, to jest ostatni supercharger tak naprawdę w Czechach przed granicą z Polską. Mamy tutaj Scan My Tesla i nagrywamy ekran. Tak, tu coś podejrzane. Nie mogę jechać prosto. Mamy tutaj Scan My Tesla, mamy Beta Route Planner. Na razie go odpaliłem w telefonie, ale też mogę odpalić w przeglądarce samochodu. No słuchajcie, wszystko dobrze. Jedziemy, żeby trochę lepiej było z zasięgiem. Mamy koła 18, kołpaki aero, troszeczkę dopompowane do 3.1 bar. I dobrze, mamy tutaj kamerkę, teraz nie nagrywam drogi, bo w Austrii to nie jest dozwolone. Mamy Tesla Fi, także cała statystyka też będzie. I potem wam opowiem, ile to czasu, ile to kosztowało. Wyjechaliśmy przed 10, było chyba za 5:10, czy coś około tego, czy za 10. I będziemy, oczekujemy teraz dojazd do domu 19:25, czy tam 19:23, to jest teraz szacunek Beta Route Planner. Cześć wszystkim, zapomniałem powiedzieć, bardzo proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał, polubcie mój filmik oraz napiszcie jakikolwiek komentarz, najlepiej od 5 słów w górę, bo to bardzo pomaga, to podkręca filmik w algorytmach. Dziękuję Wam bardzo mi tym pomagacie. Pa! Nawet nie patrzyłem na szacunek Tesli, bo Tesla będzie planowała trasę. Teraz zjeżdżamy na autostradę już. No i główna zasada taka, nawet nie patrzeć na plan trasy, którą oferuje Tesla, bo Tesla prowadzi tylko i wyłącznie przez swoje ładowarki firmowe, przez Tesla Supercharger, a one w Polsce nam średnio pasują. Stracimy ponad godzinę czasu, jeżeli pojedziemy po ładowarkach Tesli. Po pierwsze, dlatego, że ładowarki Tesli są teraz obłożone, bo dość dużo sprzedało się Tesli, dość dużo z Ukrainy teraz jeździ też i oni po prostu nie znają naszych ładowarek, ale w Polsce, jak wiecie, mamy Orleny, Greenwaye i inne sieci już takie regionalne, z których warto korzystać i czasami uzyskujemy szybsze ładowanie, bo ładowarka nie będzie obłożona, a czasami nawet tańsze. Także warto korzystać z alternatyw. I na dodatek ładowarki Tesli położone nie na mopach, nie na stacjach tankowania, nie na CPN-ach, przy trasie, bezpośrednio przy autostradzie, tylko oni gdzieś podal są położone. Wiecie, w centrum miasta, na przykład do Katowic, to trzeba jechać 20 minut za jeden i potem 20 minut wracać. Na dodatek większość stacji Tesla Supercharger w Polsce teraz już trochę są zastarzałe, bo dają tą maksymalną prędkość tylko jeżeli jesteśmy sami na tej ładowarce. Supercharger wersji drugi ma 2 złącza. Jeden supercharger ma 2 złącza i my to widzimy jako 2 supercharger, tylko to jest jeden, 1A i 1B, 2A i 2B.
Jak sobie patrzymy, mamy w Ciechocinku tak naprawdę 2 ładowarki, w Katowicach w 2 lokalizacjach też po 2 ładowarki. I to znaczy, jak nam przyjedzie 2 samochody do tego Superchargera i każdy sobie zajmie stanowisko 1A i 2A, no to mamy już tą ładowarkę zajętą i pełna moc już jest udzielana tym samochodom, które już stoją. A kiedy przyjeżdża trzeci samochód, to nie dość, że nie otrzyma sam pełnej prędkości, otrzyma zamiast 150-70 kW, ale też obniży prędkość ładowania samochodu, który już ładuje. To miało sens, wiecie, 2 lata temu, kiedy nie było ładowarek 140-150 kW od Greenwaya. Natomiast teraz to już nie ma sensu. Mamy Ionity, mamy szybkie Greenwaye, no i zamiast stać też na obłożonej ładowarce Supercharger, szybszy też będzie Orlen ze stacją 100 kW. Także taka sytuacja. Dlatego szybciej dojedziemy. Jeżeli nie będziemy zjeżdżać do Katowic, ja mówię o drodze tutaj północ-południe, szybciej dojedziemy, jeżeli nie będziemy zjeżdżać do Katowic, szybciej dojedziemy, jeżeli nie będziemy zjeżdżać do Łódźmierzu, niby Supercharger wersji 3 na szybszy, ale bez sensu, bo stoi za daleko od drogi. Na dodatek chyba trzeba wjechać na płatny odcinek autostrady A2 i to też tak średnio pasuje. No i co? I też nie chcemy bardzo Ciechocinka, bo w Ciechocinku to jest jeden z najstarszych i po prostu lokalnie mieszkają właściciele Tesli Model S z bezpłatnymi ładowarkami, więc oni po prostu tam przyjeżdżają naładować. Ten stary samochód ładuje ponad godzinę i mamy cały czas zajęte ładowarki. A mamy obok Greenwaya 140 kW. Także w ten sposób planuję jechać. Jedyny Supercharger, który mi ciekawi, to będzie Olomouc, a reszta będą prawdopodobnie Greenwaye oraz może ewentualnie skoczę do Ionity, Kaszewo Kościelne, zjazd na Kutno. I tyle w temacie, słuchajcie. Jesteśmy już w Czechach i prawie dojechaliśmy do Olomouc, do tego Superchargera, który ja chciałem, żeby był jedyny na naszej trasie, ale tu zawsze coś się zmienia, w drodze się coś zmienia, korki gdzieś narastają i jeżeli poprzednio nam Better Route Planner o 10 rano sugerowało podładować w Częstochowie, w Kauflandzie na 140 kW ładowarka nowa Greenway, to teraz już nie mówię tam jechać. Teraz mówię zamiast pół godzinki ładowania na Olomouc, mówię ładować na Olomouc tylko 10 minut, a dalej jechać na Greenway M1 Zabrze, tam gdzie byliśmy po drodze tutaj, tam podładować i następny przystanek na ładowanie robić Greenway Rokocińska Łódź. Też tam byłem kiedyś, ale tam tylko jedno jest stanowisko 150 kW, reszta jest 100 kW, także ja nie chcę tam jechać, ja chcę, jeżeli już podładujemy na M1 Zabrze, to ja chcę wtedy dojechać do Ionity, Kutno, Kaszewo Kościelne. Tam też co prawda jest tylko jedna ładowarka, ale jak ona będzie zajęta, to 6 minut od Ionity ja mam dwór Sójki. Tak? Także zobaczę, może trochę dłużej poładuję w M1, żeby dojechać do Ionity albo do dwór Sójki. I ja nie chcę dojechać do Ciechocinka, bo Ciechocinek wieczorem prawie na pewno będzie zajęty. Dzisiaj jest dużo samochodów, wszyscy gdzieś jadą. Pewnie Tesli też. Spróbuję jakiś swój plan. Na razie Better Route Planner mówi, że 19:22 z tym planem, co on sugeruje, ale nigdy to się nie wydarzy. No a Tesla ja już nie sprawdzam. Tesla. Na razie na Tesli mam ustawione Częstochowe, Kaufland Greenway, ale zmienię to na M1 Zabrze. Jeżeli M1 Zabrze będzie zajęty lub drugie stanowisko będzie zajęte, a pierwsze będzie nie chciało uruchamiać, no to tam mamy multum innych opcji. Możemy dojechać do Orlen MOP Wieszowa, tam 100 kW, trochę wolniejsze, ale też na MOP-ie ładowareczkę tam podładujemy. Także nie ma tragedii, w tych krajach są ładowarki. Dobra, do zobaczyska.
jedziemy już przez Ostrawę. Za chwilę będziemy już wjeżdżać do Polski. I co? Ładowaliśmy w Olomouc, ale zupełnie niezgodnie z planem. Po pierwsze otworzyłem Greenwaya i okazało się, że w Olomouc jest stacja roamingowa, która oferuje ponad 200 kW. Okazało się, że to stacja 300 kW, duża hiperładowarka na stacji serwisowej Mercedes-Benz, ale tam jest centrum handlowe, jest coś do zjedzenia i do zakupów. W każdym razie jeden zjazd wcześniej niż na Supercharger, a ja zjechałem później i potem jeszcze kręciłem, straciłem czas, ale chciałem bardzo spróbować tą ładowarkę, spróbowałem. Karta Greenway uruchomiła się bez problemu. Z pierwszej próby nawet nie trzeba było trzymać wtyczki, jak to się robi z Ionity, żeby Tesla startowała bez problemu. Także polecam. Pokażę tutaj gdzieś na mapie, gdzie ta stacja jest. Z kartą Greenway, z Energia Max. Pojedziecie tam, załadujecie w tych samych cenach, co ładujecie w Polsce. Uważam, że to jest super sprawa. I teraz taki mam pomysł, nie jechać, nie robić tego, co mówi Better Route Planner. Takie dalej sobie zrobię, taki wywiad. Coś, co będzie, jak ja pojadę tymi ładowarkami, co ja chcę, a nie tymi, co mi Better Route Planner sugeruje, bo nadal mi sugerował jechać na Supercharger w Ciechocinku, a ja nie chcę tam dojeżdżać. I znowu mi prowadził na M1 Zabrze. To jest centrum handlowe, tam będą ludzie. Też jest trochę zjazdu. A ja chcę spróbować zajechać na Port Radomsko, gdzie ładowałem po drodze tutaj. Było 140 kW normalnie. Ja chcę Ionity, ale jeszcze zobaczę. Może potem jeszcze podjadę na MOP Małankowo, żeby jechać na chwilę taki 140 kW. To jest w mojej baterii LG. To jest tak do 40%. To jest ta szybka chwila, potem prędkość zaczyna spadać. Na około 50% już spada poniżej 100 kW. Także tam dalej już po 50 w ogóle nie ma sensu stać. U kogo jest bateria Panasonic, mają może trochę większą degradację, ale za to moc ładowania jest większa i dłużej ta bateria może trzymać te 150 czy 250 na wersji trzeciej Supercharger. No i tutaj przegrywam, ale no już przyzwyczaiłem się do tego samochodu i okej. Więc kilka minut dłużej na tych ładowarkach stoję. I teraz chcę, żeby dojechać do Port Radomsko, bo naładowaliśmy do 80 kilku procent, teraz już jest 51. Żeby gwarantowanie dojechać do Port Radomsko, ja potrzebuję gdzieś dodać sobie kilka procent. Bo tak to ja dojadę spokojnie do Częstochowy. Tam jest ładowarka Greenway, Kaufland, ale nie chcę do miasta zjeżdżać, wiecie, to jest strata czasu. Choć ładowarka jest szybka, ale w efekcie przez stratę czasu na dojazd szybkość tej ładowarki będzie taka sama jak, nie wiem, 100 kW Orlen. Też mi próbowało znowu na M1 Zabrze, też średnio mi to się podoba. Chcę trochę później stać na ładowanie i chcę próbować na Orlen MOP Wieszowa południe 100 kW, ale ja potrzebuję tam 7 minut. A potem coś ciekawego się dzieje. Ja wybieram Port Radomsko, gdzie było 140. Mi pokazuje, że ja potrzebuję do 50% tam stać 40 minut. Better Route Planner, co jest moim zdaniem nieprawda, chyba że ładowarka już jest zepsuta. A potem Ionity. No i Ionity nie chce może stać tam 40 minut, żeby naładować do 80 coś tam, żeby już dojechać bez postojów do domu. Może być tak, że 20 minut postoję na Ionity i pojadę na MOP Małankowa. Sprawdzę, przetestuję szybką ładowarkę Greenwaya na MOP Małankowa. Niby ma dawać do 190 kW, ale w rzeczywistości może w dwórsojki też już sprawdzałem, że 190 kW daje tylko 150. Ale 150 to też jest dobra moc ładowania. To jest, wiecie, lepiej albo tak samo dobrze jak Supercharger w Ciechocinku, tylko nie zjeżdżasz z autostrady. No i tak to sobie jedziemy. Wszystko dobrze. Mamy już od Olomouc 114 km. 54 minuty jesteśmy w drodze. Średnio zużycie, bo pogoda fajna, teraz jest 9 stopni. To średnio zużycie
od Olomouc 199. No już jechaliśmy chyba do Polski. Gdzie z wami tu gadałem, już jedziemy Polską. A nie zresetowałem sobie licznika, więc od samego początku podróży ze Starogardu mamy 1293 km, 292 kWh zużyliśmy i średnio zużycie energii 226 Wh na kilometr. Temperatura baterii 29,5 spada i Tesla nie zamierza podgrzewać baterii chyba do tego Orlenu. Chyba że sobie tutaj coś wymyślę i ustawię MOP Wierszowa Północ, bo ta ładowarka jest na mapie, a MOP Wierszowa Południe, tego MOP-u nie ma na mapie. Po prostu jest jako niedobudowany. Więc może sobie troszeczkę pokombinuję, żeby podgrzać baterię do MOP Wierszowa. No i tyle w temacie. Będę was trzymać na bieżąco. Na razie. Cześć wszystkim, jedziemy już, mijamy Częstochowę, jedziemy w kierunku Port Radomsko na Greenway. Tam jest 140 kW ładowareczka i chcemy tam podładować. Teraz to będzie już takie główne ładowanie. Przed chwilą staliśmy na Orlen MOP Wierszowa, 90 kilka kW, tam 94 na pewno zauważyłem. To mi ładowało, to tylko chciałem troszeczkę dodać naładowania, żeby nie dojeżdżać, wiecie, na styk. Teraz oczekujemy dojazd Port Radomsko, 9% baterii. I to całkiem ok. Co jeszcze mogę powiedzieć? Temperatura w baterii 29,5. Tesla do Orlenu nie podgrzewała baterię, nie wiem dlaczego. Pewnie... bo nie jest zaznaczony na mapie, tak. Ja próbowałem zaznaczyć Orlen z innej strony MOP Wierszowa Północ, bo byliśmy na MOP Wierszowa Południe i nie zadziałało. Podgrzewanie zadziałało przez to, że Tesla przełączyła nawigację na Supercharger Katowice. No i troszeczkę nam podgrzała bateria, więc spokojnie sobie otrzymaliśmy te swoje tam 96-94 kW. I jedziemy na ulicę 6, stało zimniej, było 7, 8, już 6. Dość mocny wiatr. Przez chwilę to wiało nam z tyłu, więc pomagało i zmniejszało nasze zużycie energii. Teraz zużycie energii nam wyrosło. Przepraszam, jedziemy takim pasem, że Tesla wariuje. Znaczy zużycie energii teraz 209 Wh na kilometr. 88 km odjechaliśmy już od Orlenu, 42 minuty. I za 16 minut będziemy już Port Radomsko. Oczekujemy mieć tam nawet nie 9, a 10% naładowania. No tu są ograniczenia prędkości. Niektórzy jadą szybciej. Ja nie jadę aż tak szybko jak wszyscy. Powiedzmy, jadę z większością samochodów i dlatego Tesla tutaj dodaje mi zasięgu. No słuchajcie, no wszystko dobrze. Sprawdzimy, czy znowu Port Radomsko działa. Ma działać, bo już sprawdzałem tą ładowarkę. Zamierzam tam ładować nie więcej niż pół godziny. Nie sprawdzałem jeszcze, jaka jest prognoza Better Route Planner dojazdu do domu,
No, ponieważ wiem, że dojadę dzisiaj. Czy to będzie 20, czy 20:10, czy 19:50, to nie ma dla mnie większego znaczenia. 900 km i troszeczkę wolą móc sobie szukaliśmy nowej ładowarki, żeby ją sprawdzić, to tam straciliśmy czasu na to. A zresztą jedziemy, wszystko dobrze, jesteśmy tak na chill i do zobaczenia. Cześć wszystkim, tu króciutko zapiszę, ponieważ pozbawiono mi autopilota do następnego przystanku. Wszystko dobrze, super działa ładowarka w Port Radomsko, 140 kW swoje oddaje. No i dojechaliśmy tam mając 9%, także te tam 9 ile tam procent doładowaliśmy. Na Orlenie MOP Wierszowa to było to, co trzeba i to zoptymizowało nam całą podróż. No i w Port Radomsko, słuchajcie, chcecie zjeść, to samochód szybciej naładuje niż coś zjecie, bo akurat zamówiliśmy jednego kebaba i pierogi. No pierogi i kebab po prostu zabraliśmy na wynos i kawę, bo samochód już był naładowany ponad 70%, chyba 74 czy coś w tym stylu, po pół godzinie, nie? Ja już nie chciałem, chyba ponad 40 minut już zaczynamy płacić za minuty postoju na ładowarce Greenway, więc tego zupełnie nie chciałem. Dlatego wzięliśmy wszystko ze sobą do samochodu i odjechaliśmy. Ogromny ten kebab i na 2 osoby jedliśmy, także moje pierogi na mnie jeszcze czekają. Będzie prawdopodobnie kontynuacja już na ładowarce Ionity, gdzie będziemy na Ionity o 17:15 za 16 minut i za 25 km. Bardzo intensywny ruch był przed zjazdem na A2, dużo ludzi wracało, nikt nie chciał zwolnić lewego pasu i jadą, nie? Jeszcze jadą bardzo bliziutko jeden od drugiego, a w prawym pasie takie okna, że po prostu jakby to nie było niebezpieczne, bo akurat jechaliśmy przez mokry śnieg, to mogłem spokojnie wyprzedzać tych wszystkich blokatorów lewego pasa, ale potem wyprzedzasz jednego, to upierasz się w następnego, no masakra. No i cały lewy pas jedzie 120. No taka sytuacja. Trudno, ludzie już wszyscy zmęczeni, prawdopodobnie wielu kilometrów za sobą i każdy ruch, zjazd z jednego pasa na drugi to jest stres. Można też zrozumieć. Ok, bateria ma 27 stopni, Tesla nie podgrzewa dla Ionity kaszewy kościelne, ale tą drugą ładowarkę, która była zepsuta, prawdopodobnie naprawili, bo w aplikacji obydwie ładowarki są na zielono, w EBT Route Planner obydwie ładowarki są na zielono, więc można tam sobie spokojnie jechać. Teraz nawet jadę, nie sprawdzam żadnej aplikacji, po prostu jadę z nawigacją Tesla. Na ulicy jest 6 stopni, ale było 3, jak mówiłem, był mokry śnieg. No to jedziemy mając 25 stopni, wszystko dobrze, do usłyszenia.
Cześć wszystkim. No co, jednak zdecydowałem przetestować jeszcze jedną ładowarkę dzisiaj. MOP Malankowo Greenway w stronę Gdańska. Niby 190 kW, ale podejrzewam, że nawet z podgrzaną baterią 150 to będzie szczyt jej możliwości, bo wygląda, że to jest ta sama ładowareczka, co stoi dwursójki, ale zobaczymy. W każdym razie nie chciało mi się ładować do 92% na Ionity, żeby dojechać na oparach do domu bez dodatkowych przystanków. Można byłoby to zrobić, tylko dodatkowe 15 czy 20 minut trzeba było stać, a można było wyjechać szybciej i żeby dojechać na przykład do MOP Malankowo, teraz oczekuję, że tam dojadę, mając 10% w baterii, odładuję jeszcze 8 lub 10 minut i wtedy już na spokojnie dojadę do domu i to będzie szybciej. Dzisiaj planuję być w domu przed 20. Bez względu na wszystkie opóźnienia w drodze, bez względu na to, że krążyłem sobie w Olomouc, zjechałem 2 zjazdy później niż to było potrzeba na tą ładowarkę Mercedesu, bo za późno zdecydowałem o to. Potem za długo czekałem na już drugi obiad, powiedzmy, drugi posiłek w drodze Port Radomsko, ale pyszny kebab. Słuchajcie, pyszny kebab i pierogi też pyszne. Jadłem pierogi jadłem na Ionity, nie wszystkie porcje duże, a kebab jedliśmy w drodze, to już opowiadałem. Trochę statystyki. Tesla przygotowuje mi baterię, czyli podgrzewa teraz baterię dla Greenway, co jest super, czyli ta ładowarka przez Tesla jest uważana za zaufaną i to mi się podoba. Będziemy tam mieć optymalną prędkość ładowania. Będziemy tam za 26 minut, za 41 km. Już jesteśmy od Ionity w 110 km, już 50 minut minęło, za chwilę wjedziemy na płatny odcinek autostrady A1 w okolicach Torunia. 261 Wh na kilometr to jest nasze zużycie, ponieważ urosło, bo wiatr chyba albo wsteczny, albo boczno-wsteczny, więc nas mocno opóźnia. Nie ma już na szczęście śniegu ani deszczu, ale też było. Dlatego takie zużycie. Całkowicie już od startu ze Starogardu 1720 km pokonano i 229 średnie zużycie, a 394 kWh to jest nasze całkowite zużycie. Teraz mamy 27%, 5 stopni na ulicy, 42 stopni w baterii i 18,5 mamy na klimatyzacji. Tesla nas chwali, bo 3% mniej zużyliśmy na jazdę, bo jechałem na autopilocie, czyli już tak ni z kim nie walczyłem, tu jest spokojniej na autostradzie A1, to jest jedno. Drugie, klimatyzacja też mniej zużyła o 1% już, ale podgrzewanie baterii zużyło dodatkowo 2% baterii, ale to no dobrze, bo wiecie, 2% baterii wejdzie szybciej niż za 1 minutę przy rozgrzanej odpowiednio baterii na ładowarce, teraz na Greenway. I dobrze, a w międzyczasie, słuchajcie, Polska naprawdę staje się taką Norwegią, czyli nie wiem, jakimś krajem bardzo rozwiniętym co do ładowarek. I mówię tutaj o szybkich wyłącznie ładowarkach, przy czym 50 kW ładowarki nie uważam za szybkie, czyli mówię o ładowarkach 100 kW powyżej. I jest jakaś rewelacja. Ostatnie miesiące Greenway postawiło tyle ładowarek zamiast swoich starych, które dawały maksymalnie 70 czy 90. Teraz mamy stację 140 po 2 stanowiska CCS, 160, 150 i tam nawet 200 deklarują. Zobaczymy, jak to będzie jakby w rzeczywistości. Na razie na pewno wiem, że ja z Teslą z rozgrzaną baterią mogę z ładowarki 190, ładowarka Delta Greenwaya, mogę pobrać 150. To było dwursójki. Teraz sprawdzimy, jaka będzie prędkość na Malankowo, ale mi się podoba i nawet Orlen się podciąga, bo tu minęłem jeden MOP po tej stronie, ładowareczka Orlenu 180 kW. Super. Czyli już takie czasy, że elektryk w ogóle nie jest niczym ukarany. No chyba, że nie ma poddasza jakiegoś nad ładowarką w większości miejsc. Oprócz tego na przykład MOP Malankowo, gdzie jest,
A wreszcie, no to pięknie, słuchajcie, wszystko dobrze, są ładowarki, są 40, 50, 60 km i sobie można ładować jak chcesz, można sobie wybierać do wyboru, do koloru, różnych operatorów, do kieszeni, do ceny można sobie dobierać. I jest to bardzo, bardzo dobrze. Więc ja jeszcze zapiszę krótki odcinek, jak już wyruszymy z MOP Malankowo, bo będę wiedział już mniej więcej, o której przyjadę do domu, o cenach, o koszcie tego przyjazdu oraz o tych ładowarkach, które są i uważam, że warto z nich korzystać na trasie. Powiedzmy z Gdańska, bo ja mieszkam w Starogardzie Gdańskim, to jest bardzo blisko, do Wiednia też opowiem w oddzielnym filmiku. Myślę, że niektórym to będzie korzystne. Naprawdę teraz już samochód nie teslowski nie jest ni w czym gorszy. Może poza, wiecie, update'ami softu, jakimiś funkcjami, które przychodzą, z którymi nie kupowałeś samochód, a otrzymujesz potem za darmo. Ale wreszcie, słuchajcie, co do ładowarek, ja Teslą dzisiaj dojadę 900 km, nie korzystając z żadnego superchargera po drodze i szybciej niż jakby korzystałem z superchargera. Tutaj Tesla od Olomouc i do Gdańska, do Laciała nie ma po prostu ładowarek lepszych niż te, co postawiły inne operatorzy. Więc kudos tym wszystkim operatorom, takim jak Greenway i Orlenu też. No i Tesla musi się dorównać, chociażby postawić na trasie ładowarki, bo jeżeli supercharger to był dla podróżujących, to ma być postawiony na mopie, nie? I wtedy będzie dobrze. Niech to będzie supercharger co 120 km, tego wystarczy, ale muszą być co 120 km na A1 superchargery na mopie. A jak nie będzie, to nikt nie będzie z nich korzystał, bo ceny już są nieciekawe. Lepiej kupić abonament na Greenway, w zasadzie nawet wystarczy tylko na Greenway. Jeżeli nie jeździmy gdzieś dalej. Jeżeli pojedziemy gdzieś dalej na zachodnią Europę, to już chyba Ionity jest też korzystny. Dobra, na razie. Cześć. Wam, czy dobranoc, nie wiem, ostatni odcinek, jeszcze nie ma nocy, jeszcze dobry wieczór, więc oczekujemy być w domu 19:52, może troszeczkę szybciej, za 36 minut i 53 km, więc ten trik z ładowaniem na Greenway Malankowo się udał, dobrze jest, po prostu tam coś tam trzeba było 15 minut, czy mniej niż 15 minut podładować na Greenwayu. I w tym czasie, kiedy już miałem się odłączyć, wróciłem właśnie po skorzystaniu z udogodnieniem MOP-u i tu inna Tesla stoi i podłączasz się kierowca na 100 kW łącze, no ja mówię, słuchaj, ja odjeżdżam, już tu będzie 150, także dawaj na moje miejsce. On mówi, jestem twoim subskrybentem, o to cieszę się, spotykam subskrybentów, innych kierowców Tesli na ładowarkach. Tak miło mi było. No i co wam powiem? Słuchajcie, o prawie 900 km z powrotem dojechałem i mogę stwierdzić, supercharger już nie jest potrzebny. Słuchajcie, żeby podróżować, Tesla lub inny samochód o takim samym zasięgu, złącznie CCS2, słuchajcie, spokojnie, jedziecie, tak będzie troszeczkę wolniej niż z samochodem spalinowym, bez przystanków, jak to się mówi, mam diesla 1000 km, mogę jechać bez przystanków, tylko
no to niebezpieczne. Słuchajcie, 10 godzina jazdy i cięższe przystanki po prostu jak najbardziej zalecane. Kierowcy profesjonalni w ogóle nie mogą jechać ponad 8 godzin na dobę. Nawet z przystankami, nawet z przerwami. Także chyba dobrze. No a na dodatek bardzo pomaga autopilot i to jest super. Więc co, ładowarka Greenway, tam była deklarowana 190-200 kW, ale tak naprawdę dla Tesli z tym 400 V baterią, no tak naprawdę mieliśmy poniżej, pewnie 360, to moc jest ograniczona do 150 kW. I 150 kW otrzymałem chyba, gdzie osiągnąłem jakiś pull-up natężenia prądu i dalej już poszło dobrze. Co wam mogę powiedzieć? No i co? Naładowałem więcej niż trzeba było, ponieważ zagadałem się z widzą i troszeczkę tam, nie wiem, mniej niż 5 minut gadaliśmy, ale tu już pokazuje mi system Tesli, że dojedziemy do domu mając 17% baterii. Czyli gdzieś tam o 5-7% więcej naładowałem, w tą krótką chwilę pogadaliśmy. Teraz temperatura baterii 49,5. Bateria była fajnie podgrzana, akurat na tą ładowarkę. Niezawodność ładowarek nowych Greenway Delta. Proszę firma Greenway, proszę popracować jeszcze nad niezawodnością, no bo 2 razy mi się zdarzyło na różnych ładowarkach tego samego typu, że złącz się wybija i ja po prostu korzystam z innego złącza. Czyli mamy niby 2 złącza, tak naprawdę pracuje tylko jedno. Teraz na Malankowo to mi jeden złącze pokazało przewyższoną moc, dozwoloną moc ładowania. Przy tym, że jeszcze nie wystartowała cała procedura, nie? Tylko w procesie była autoryzacja. Więc coś tam nie halo, ale złącze 1.3, czyli drugie złącze tej ładowarki, działało bez problemu. I tak samo było na M1 Zabrze, na Greenwayu, na takiej samej stacji, tylko tam moc ograniczona 140 kW, czyli o 10 kW mniej dla mojego samochodu. Tak naprawdę żadna to jest różnica, a te 190 to jest chyba dla Porsche Taycan, czy 200 to Porsche Taycan, to jest marketing. No oczywiście macie Kia i V6, to częste postoje na ładowarkę, ale macie bardzo dobrą prędkość i moc ładowania. Jeszcze nie testowałem, by the way. Może ktoś z widzów chce się podzielić, Przejeżdżamy razem, ja dojeżdżam, spotykamy się, wymieniamy samochodami, jedziemy razem, testujemy nawzajem samochody, Kia, Tesla i nagrywamy filmik. I w ten sposób ja poznam Kia EV6, a ktoś pozna Tesla Model 3. Dobrze. No w zasadzie to wszystko. Czas przyjazdu do domu teraz mi pokazuje 19:51. Hurra! Więc przed 20. Więc to oznacza, że bez względu na te wszystkie zawirowania, czyli gdzieś zjechałem dwa zjazdy później w Olomouc, potem wracałem przez miasto, żeby spróbować nowej ładowarki na stacji Mercedes, potem czekaliśmy długo jedzenia, potem na Ionie, gdzie nie była podgrzana bateria i też ładowaliśmy wolniej niż to miałoby być. No i bez względu na te wszystkie ograniczenia czy opóźnienia jesteśmy w granicach 10 godzin. Cała trasa z Wiednia do Starogardu Gdańskiego prawie 900 km. I ten trik z MOP Malankowa się opłaca i ten trik z MOP Wierszowa też się opłaca. Także z tego jestem zadowolony. Tu skorzystałem z udogodnień, a na MOP Wierszowa umyłem szyby, także też skorzystałem z tego czasu. Nie czekałem na samochód. To jest tutaj najistotniejsze, że możemy czekać na samochód, kiedy już wszystko zrobiliśmy, a możemy odłączyć i pojechać do następnej ładowarki, gdzie dojedziemy na poziomie, nie wiem, 10% i otrzymamy też szczyt naszej prędkości, naszej mocy ładowania i najlepiej nasz czas wykorzystamy. Dobra, ja dziękuję bardzo wszystkim, kto oglądał. Jeszcze raz proszę, zasubskrybujcie, napiszcie proszę komentarz, dajcie mi, polubcie ten filmik, nie polubcie ten filmik, możecie też dzwoneczek sobie wcisnąć. Nawet jak filmik wychodzi w innym języku, ja nie nadążam wszystkie filmiki montować na raz. Staram się, żeby i po polsku i po ukraińsku wychodziły. Ja się nie rozdzieliłem kanały, bo to jest tylko moje hobby i ja nie mam czasu na prowadzenie wielu kanałów, więc
Nawet jak filmik będzie w języku ukraińskim, a nie chcieliście uczyć ukraińskiego, będą napisy będą po polsku, także staram się, żeby tekst po ukraińsku był prawidłowy, żeby też tłumaczenie miało sens, chociaż też, szczerze mówiąc, głównie tłumaczę maszynowo, ale Google jest coraz lepszy w tym. No i dobra, będziemy w domu, słuchajcie, z naładowaniem już 18%, mam na tym pomacie 140, mamy wiatr, teraz 29% w baterii, 6 stopni na ulicy, 18,5 ustawione na klimatyzacji, bateria 47,5, teraz już jest 1800 km, 1807 km na liczniku za tą całą podróż. Średnie zużycie energii tamtędy z powrotem 230 Wh na kilometr. 48 km już pokonaliśmy od Małankowa 21 minutę, a jeszcze potrzebujemy 26 minut i 34 km do zakrętu, do zjazdu na Pelplin. Jeszcze 21 km, czyli za jakieś 10 minut będziemy już zjeżdżać. Dziękuję bardzo wszystkim. Do zobaczenia, do widzenia. Jeszcze raz wesołych świąt. Merry Christmas. Merry Christmas. Tak. Pa.